Cześć, słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam pokazać relację z czegoś, co nazywa się Royal Enfield Demo Day. Ja byłem na takiej imprezie w 2004 i 2005 roku, w dwóch różnych miejscach, ale w Opolu. I co, zacznę od tego, że Royal Enfield to jest marka, którą chyba każdy fan motocykli, szczególnie klasycznych, powinien znać. Jest to marka angielska z założenia, a w tej chwili już indyjska po perturbacjach z lat 70. Dlaczego jestem zainteresowany tym motocyklem? Tymi motocyklami, bo generalnie jestem fanem wszelkiego rodzaju jakieś takie neoklasyki w stylu, nie wiem, Triumpha Bonneville, czy Speedtwina Kawasaki serii W, ale też Z, czy Meguro, oczywiście Moto Guzzi V9, ja zresztą miałem Moto Guzzi V7 i coś na ten temat wiem, filmiki na ten temat też, na temat tego motocykla są na moim kanale, ale też tutaj wchodzi w grę jeszcze Honda CB 1100, czy tam nawet w ostateczności Harley Davidson Sportster w moim przypadku. No to trochę taka naciągana konkurencja jest tutaj, bo to nie ma mowy o jakimś braniu pod uwagę osiągów czy ceny, ale jednak styl, nie? No i co z tym Demo Day? Słuchajcie, to wygląda w ten sposób, że trzeba się zarejestrować. Na Facebooku wyskakuje na pewno gdzieś tam jakaś reklama, albo u nich na stronie www, słuchajcie, nie pamiętam, ale chyba www.royalenfield.pl. No i co? Trzeba się zarejestrować, oni później dzwonią, umawiacie się, jakie motocykle byście chcieli, która godzina i tak dalej. No i to się odbywa w weekendy, te spotkania w największych miastach Polski, zwykle na rogatkach tych miast, gdzieś na stacji benzynowej. No i jest możliwość po pierwsze obejrzenia motocykla, przyjrzenia się temu motocyklowi, można usiąść, popróbować, przymierzyć się. No, trzeba wypełnić kwity, można pogadać z tą obsługą, oni sporo wiedzą naprawdę na ten temat. Maszyn jest kilkanaście, dobrze jest przyjechać wcześniej, jakoś tak z głową. No i jak to wygląda? Po przygotowaniu kwitów siada się na swój wymarzony, ten wybrany motocykl. No i jedzie się grupą, człowiek od nich z obsługi prowadzi. Jazda odbywa się drogami zazwyczaj takimi zróżnicowanymi. Jest trochę krajówki, wojewódzkich i gminnych dróg. W połowie mniej więcej jest przerwa krótka i wtedy zwykle większość przesiada się po prostu na inny motocykl, żeby sobie spróbować zupełnie innego motoru. Ta jazda to takie 20-30 minut bez napinki. No i ja uczestniczyłem, jak powiedziałem, 2 razy. W 2024 roku chciałem sobie sprawdzić Interceptora, bo mnie zainteresował Interceptor 650 i mocno bym się zastanawiał nad nim, gdybym miał do dyspozycji, nie wiem, 30 tysięcy tak do wydania tego, bo już za takie ceny można nowego gdzieś tam okazyjnie kupić, może troszkę więcej. No i to nim byłem głównie zainteresowany, ale właśnie w 2024 roku przejechałem się też z Continentalem 650 z tłumikami Leo Vinci. Ja tym motocyklem w ogóle nie byłem zainteresowany, dlatego że do mnie styl Cave Racer w ogóle nie trafia. Natomiast powiem Wam, że przejechałem się tym motocyklem i te tłumiki z tym motocyklem, z tym silnikiem to była poezja. Zakochałem się naprawdę, ten motocykl pięknie gadał, on naprawdę gadał cudownie i to przecież jest Twin, czyli generalnie silnik, który nie ma jakiejś finezji takiej dźwiękowej jak V-ka, ale naprawdę z tymi tłumikami powiem Wam super, więc gdyby na przykład połączyć Interceptora 650 w moim przypadku z tymi tłumikami Leo Vinci, to myślę, że motocykl by był, kurczę, naprawdę super. Na takie przejażdżki, takie niedzielne jakieś wypady, to dla mnie osobiście naprawdę fajna rzecz, dlatego warto w czymś takim wziąć udział. Natomiast
przyznaję, że no, brakuje mi w tych motocyklach Royala napędu wałem na przykład. Zapraszam Was tradycyjnie oczywiście do tego, żeby subskrybować mój kanał. Warto na pewno dlatego, że chociażby ostatnio zrobiłem coś takiego, że no każdego dnia do końca tak naprawdę chyba, tak, prawie do końca już w tej chwili 2027 roku, każdego dnia będzie się ukazywał nowy short, jakiś filmik na temat motocykla, albo samochodu, albo ciężarówki, albo czegoś, co ogólnie jest związane ze stylem retro, ale nie tylko, bo nowoczesnych też, czy też ogólnie z motoryzacją, także myślę, że warto. Nie wiem, co myślicie na temat tego, żeby udostępniać jakieś materiały, że tak powiem, wspierające do wspierania, nie wiem, za 2 zł miesięcznie i tak dalej. Bo chciałbym, jak wiecie, kupić sobie nowy motocykl i chciałbym na to zarobić tym kanałem. Nie, żartuję, zachęcam po prostu Was do tego, żeby subskrybować ten kanał, bo na pewno warto. Codziennie nowy short, a też będą filmiki takie dłuższe w miarę możliwości, jeżeli tylko znajdę czas. Jeśli będziecie mieć ochotę, napiszcie, czy interesuje Was na przykład test albo wrażenia jakieś szersze na temat konkretnego motocykla, którym jeździłem. Może chcecie coś opowiedzieć. Także zapraszam do subskrybowania, na pewno warto. No i tyle, i co? I do zobaczenia na drodze, lewa w górę i nie pytajcie dlaczego zmieniam głos, bo i tak Wam nie powiem. Ewentualnie mogę powiedzieć, mogę coś powiedzieć, a może nie powiem. W każdym razie lewa w górę, trzymajcie się, cześć.